Czy innowacje społeczne mogą być odpowiedzią na wyzwania XXI wieku? Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy o temacie innowacji społecznych, temacie trudnym, bo różnie rozumianym. Dla jednych innowacje społeczne powodują zmianę społeczną, a dla innych są na nie odpowiedzią. No i czy innowacje społeczne mogą być, a może powinny być jednocześnie deep tech? O tym porozmawiam dzisiaj z moimi gościniami, a są nimi Patrycja Radek, brokerka innowacji w Uniwersytecie SWPS. Dzień dobry, cześć Kasiu. Oraz Martyna Szymańska-Sztaba, współzałożycielka startupu Syntoil. Witaj. Cześć, dzień dobry. Patrycjo, jak powinniśmy rozumieć pojęcie innowacji społecznych? No, jak to z takimi właśnie pojęciami, nie istnieje jedna definicja, ono jest bardzo, bardzo szerokie i dotyczy bardzo wielu rodzajów organizacji, od organizacji non-profit przez organizacje właśnie takie, które działają dla zysku, przez różnego rodzaju organizacje hybrydowe. Natomiast do niedawna te innowacje społeczne kojarzyły się właśnie z organizacjami non-profit. I dziś już mówimy o tym, że absolutnie tak być nie musi i właśnie wręcz mówimy o tym, że te innowacje społeczne mogą być realizowane przez głębokie technologie i jak najbardziej mogą się wiązać z zyskiem. Więc może ta definicja, którą dzisiaj, czy te elementy tej definicji, które dzisiaj przytoczę, właśnie będą bardziej w tym środowisku Innovation Coach i te chyba najtrudniejsze to są właśnie takie, które dotyczą z jednej strony jakichś bardzo zaawansowanych problemów społecznych, z drugiej strony są realizowane przez najnowsze technologie, czy nawet przez te głębokie technologie i do tego jeszcze są realizowane przez skalowalne modele biznesowe. Chodzi o to, żeby tak naprawdę ten wpływ, ten impact był jak największy. No a do tego i przydaje się zarabianie, więc ten cały motor, który organizacje profitowe mają. Ale z drugiej strony też ta świadomość, jaki organizacja może mieć wpływ. Więc tak naprawdę trzeba przyznać, że osoby, które kierują takimi firmami, liderzy takich organizacji, które świadomie myślą o wpływie społecznym i o tym, że są nośnikiem innowacji społecznych, czy rozwiązują dzięki technologiom jakieś problemy społeczne, no, muszą mieć bardzo wysoką świadomość, bo mówimy tutaj nie tylko o korzyściach właśnie związanych z takim zyskiem, ale również mówimy właśnie o impakcie i to jest trochę taki dualizm. Czasem on nawet nie idzie w parze. Mówimy wtedy o tym, że osoby takie, które zarządzają takimi przedsiębiorstwami, no trochę tak funkcjonują w takim dużym napięciu. To jest rzeczywistość trochę paradoksalna. Czyli z jednej strony misja, z drugiej strony zysk, albo z jednej strony właśnie ten impact, z drugiej strony zysk. Mówi się też o takich już tak w 2010 powstało to określenie takich złożonych modeli biznesowych. Czyli dziś mówimy właśnie o takiej niejednoznacznej, nieprostej definicji modelu biznesowego takiego przedsiębiorstwa, który ma wiele różnych wymiarów korzyści, które ma osiągnąć, nie tylko zysk. A zatem dosyć złożona sprawa. Martyno, Syntoil wdraża unikatową technologię przetwarzania sadzy ze zużytych opon. To bardzo nowatorskie rozwiązanie, na które otrzymaliście zresztą prestiżowy grant EIC Accelerator. No właśnie, czy to jest innowacja społeczna i dlaczego? Tak, wiesz co, w tej definicji, o której właśnie powiedziała Patrycja, to możemy powiedzieć, że to jest innowacja społeczna. My działamy bardziej w climate techu, czyli rozwiązujemy problemy, które są ważne z punktu widzenia zmian klimatu. To znaczy nasze rozwiązanie ma teoretycznie no i w praktyce oczywiście tam za jakiś czas przy odpowiedniej skali wypierać mniej zrównoważone odpowiedniki sadzy, którą się dzisiaj pozyskuje z ropy naftowej czy z paliw kopalnych w ogóle. Czy tylko u nas, wiesz co, jest nawet nie bardziej ważne od tego, co jest jak. To znaczy tak, my jesteśmy innowacją społeczną, ale ważne jest trochę, jak to robimy. To znaczy sam produkt, oprócz tego, że jest innowacyjny, ekologiczny i można tam jeszcze dać dużo buzzwordów, to bardzo ważny jest proces, w jakim my to robimy i on ma 3 filary, które my nazwaliśmy. Pierwszy to się nazywa less waste do zero waste tak naprawdę, czyli mamy zamknięty układ, w którym staramy
się po pierwsze jeszcze raz używać chemikaliów, które zostały już raz wykorzystane, czyli nie korzystać za każdym razem z czegoś nowego, tylko jednak obieg zamknięty. No i po drugie, żeby tych odpadów w ogóle nie było w procesie, co oznacza tyle, że każdy teoretycznie odpad mógłby być produktem. Dla nas jest produktem, który dalej idzie na rynek, jest przydatny w całym i znajduje miejsce w całym obiegu przemysłowym. Drugi filar to circular economy, czyli gospodarka obiegu zamkniętego. My używamy coś, co ponownie znowu wraca do obiegu, a normalnie mogłoby zostać uznane za odpad. Dla nas jest to produkt bardzo wartościowy. No i trzecia rzecz to jest ograniczanie emisji dwutlenku węgla, który jest też absolutnie filarem działalności dzisiaj, jeżeli chodzi o wyzwania klimatyczne Unii Europejskiej, ale w ogóle całego świata. Nawet jeżeli są to deklaracje w przypadku wielu państw, no to jednak i przedsiębiorcy, i duży przemysł, no i tam część regulatorów widzi, jak to jest jednak ważne, żeby nie doszło tam do podniesienia temperatury na całym świecie. Więc to są takie 3 filary, które my sobie wyznaczyliśmy i na których działamy. My wiemy, że nie jesteśmy w stanie zmienić całego świata, jesteśmy w stanie zmienić swoje podwórko, wyznaczając pewne standardy i ustalając pewne procedury. I to są nasze. Świetnie, czyli bardzo duży wpływ na środowisko naturalne, ale także na nasze codzienne życie. Patrycjo, a jakie podałabyś inne przykłady innowacji społecznych, które rozwijane są przez polskie przedsiębiorstwa? I tutaj firma Martyny, grant europejski. I czy takie innowacje społeczne mają szansę na fundusze? To jest coś takiego oczywistego. Takich świadomych przedsiębiorczyń i przedsiębiorców jest coraz więcej i myślę, że będzie coraz więcej. W ogóle rok 2021 był absolutnie rekordowym rokiem, jeżeli chodzi o inwestowanie w impaktowe przedsiębiorstwa na świecie. I tu już mamy nawet jednorożce, a na tym naszym polskim rynku się dzieje też bardzo dużo bardzo ciekawych przedsięwzięć i właśnie takich, które wręcz idą właśnie w deep tech, tak jak u Martyny. Wzięłam sobie, dlatego mam notatki, bo chciałam sypnąć tutaj kilkoma przykładami, żeby czegoś nie zapomnieć. No to zacznijmy może od Nestmedic. To jest spółka, która robi takie urządzenie medyczne, które się nazywa Pregnabit i ono pozwala mamom, które spodziewają się dziecka na mierzenie KTG płodu w domu, że nie muszą jechać do szpitala, mogą opóźnić ten moment, kiedy pojawią się w szpitalu znacząco, poprawić jakość swojego odczuwania i czuć się też bezpiecznie. I tak jak bardzo często bywa to w takich przedsiębiorstwach właśnie z obszaru innowacji społecznych, tutaj też cały pomysł na tą spółkę wynikał z takiej głębokiej motywacji, z takiego osobistego doświadczenia założycielki Patrycji Fizińskiej-Sochy. I ta motywacja i głęboka chęć zmiany jakiejś sytuacji, na którą się nie godzimy, która nas wkurza, która powoduje, że nie możemy spać, jest często takim mitem założycielskim w tego typu organizacjach właśnie, które gdzieś tam rozwijają innowacje społeczne. Kolejnym przykładem może być spółka Znika, która produkuje opakowania, które są zrobione z materiałów biodegradowalnych. Kolejnym przykładem Nanosin to jest z kolei spółka, która odsala wodę. Food for Futures, bardzo fajna też spółka, która z kolei zajmuje się właśnie też takim obiegu zamkniętym wytwarzaniem żywności w akwakulturze. Też bardzo duży rynek. Ale też mnóstwo jest też rozwiązań takich, które się rozwijają przez różnego rodzaju platformy, na przykład, nie wiem, Foodsie też się teraz szybko rozwija, która z kolei zajmuje się przejmowaniem jedzenia, któremu kończy się termin ważności, albo na przykład u nas w Uniwersytecie ZUPS powstaje też mnóstwo właśnie innowacji takich społecznych. Jasnopis jest na przykład ciekawą spółką, która analizuje tekst i sprawdza, na ile jest on dostępny dla osób, które mają go przeczytać na takiej skali trudności, a w kolejnych zaawansowaniach, jak będzie ten silnik już wzmocniony od sztuczną inteligencję, będzie też podpowiadać frazy, tak żeby profesjonalne teksty były dostępne dla tych odbiorców, dla których są kierowane. To jest super istotna kwestia. Tak samo mamy takie rozwiązanie, które się nazywa Reschool i które bazuje na wynikach badań naukowych i jest taką platformą, która skupia wiele elementów i ma zapobiegać
ma zapobiegać przemocy rówieśniczej. I też już sporo rozwiązań, które za chwilkę wejdą, też z naszego rynku uniwersyteckiego, związanych na przykład z wspieraniem terapii. Ten rynek bardzo się teraz mocno rozwija, więc tych rozwiązań jest całkiem sporo. Może też powiem o Polsce, która ciekawe bardzo rozwiązanie wprowadziła, tym razem w Indiach. To jest bank, który jest całkowicie elektroniczny i który bazuje na danych biometrycznych. No więc Sonia Wędrychowicz, która przez lata pracowała w Polsce, chyba w Citibanku, no, już od lat pracuje zakłada banki na całym świecie i bank, który założyła, był wynikiem takiej potrzeby. Chodziło o to, żeby móc w celowany sposób dedykować pomoc społeczną do osób, które bardzo trudno było zlokalizować. Były jakieś rozwiązania pośrednie pod tytułem talony i tak dalej. Nagle się kończyło tak, że dana osoba na przykład miała kilka talonów, jedna nie dostała pomocy. No i był taki moment, w którym Indie poszły bardzo do przodu i zebrały mnóstwo danych biometrycznych. 1,4 miliarda osób chyba się poddało tej biometrii. Były skanowane wszystkie palce, tęczówka i było robione zdjęcie twarzy biometryczne. No i też jakby dostrzeżono też, że obojętnie w jakiej ktoś jest sytuacji, nawet w tej najgorszej sytuacji zwykle ma smartfona. Dzięki jakby temu założeniu i temu, że właśnie te dane biometryczne zostały zebrane w tak dużej liczbie, można było stworzyć bank, który jest tylko i wyłącznie wirtualny, w sensie w rzeczywistości wirtualnej funkcjonuje i w ten sposób, w sposób celowany każdemu, kto potrzebuje tej pomocy społecznej jej udzielić. Więc... No rzeczywiście, bardzo ciekawe, niesamowite. A powiedz proszę, czy te rozwiązania z rynku polskiego, one są atrakcyjne dla grantodawców, dla VC, tak? Chętnie inwestują w tego typu działania? Czy to są takie innowacje, które gdzieś tam muszą się dopominać o to, żeby być zauważonym? Myśmy o tym trochę rozmawiały nawet. Tutaj jest taki spory problem. To znaczy te fundusze polskie VC trochę sobie nie radzą z takimi tematami związanymi, jak zaczyna się mówić o innowacjach społecznych, to trochę mówią nie, to my nie. I trochę nie mają cierpliwości do tego typu projektów. Te projekty czasem potrzebują więcej czasu i więcej pieniędzy i zupełnie nasz rynek nie jest na to gotowy. Natomiast w tą stronę idzie cała logika, jeżeli chodzi o tą potrzebę rozwoju. Na poziomie Unii Europejskiej jest to widoczne. Cały kontekst związany z inwestowaniem w deep tech jako tego obszaru, który ma być taką znaczącą dźwignią do tego, żeby poradzić sobie właśnie z tymi najpoważniejszymi problemami świata, to jakby na poziomie Unii Europejskiej to jest komunikowane, więc te narzędzia powstają i ta nowa perspektywa finansowania jest tą odpowiedzią i tutaj będzie dużo przestrzeni i na deep tech, i na wyrównywanie szans, na równowagę płci, na różne elementy, które mają doprowadzić do tego, że będziemy sobie po prostu lepiej umieli radzić ze skomplikowanymi problemami po to, żeby właśnie naprawić świat. A technologie są tym świetnym narzędziem, dzięki któremu można tak naprawdę właśnie uzyskać ten efekt dźwigni. No więc myślę, że nasze fundusze mają dużo do odrobienia. Na szczęście nie tylko w Polsce są funduszy inwestycyjnych, takich, które są impaktowe, jest całkiem sporo w Europie. No ale to jest wyzwanie. Muszę przyznać, że tutaj jeszcze jest wiele do zrobienia. No ale z drugiej strony otwiera to przestrzeń dla funduszy europejskich, takich jak program FENG czy wspomniany już Horyzont Europa. Martyno, powiedz w Syntoil, jaki zamierzacie osiągnąć wpływ społeczny? Stawiacie sobie konkretne wskaźniki, mierzalne cele, takie, które przełożą się gdzieś tam potencjalnie na nasze życie? Wiesz co, takie startupy impaktowe jak nasz, czy firmy impaktowe, czy wpływu pozytywnego, mają coś takiego, co nazywa się Impact Indicators. To są wskaźniki, które każda firma sobie tam stawia. I obojętnie, czy to jest, nie wiem, czy to jest właśnie ilość zaoszczędzonego ilość zaoszczędzonych emisji dwutlenku węgla, czy to jest ilość, nie wiem, smogu, którego nie wyprodukują albo oczyszczą miasto, bo każdy ma swoje. No u nas to w bardzo dużej części zależy od skali, którą uzyskamy, to znaczy od tonażu, od ilości produktu, którą jesteśmy w stanie wyprodukować. Na świecie rocznie zużywa się 14 milionów ton sadzy każdego roku, no bo każdy czarny element jest z sadzy, wiesz, po prostu moje podeszwy są z sadzy, twoje podeszwy są z sadzy, wszystko co jest czarne po prostu jest z tego materiału, więc zużywamy tego mnóstwo.
Natomiast nasza instalacja w takiej pierwszej wersji, teraz jak zakończymy już budowę pierwszej przemysłowej instalacji, no to my nie osiągniemy więcej niż 2000 ton rocznie. Na tej instalacji, gdzie tam jesteśmy, mam nadzieję, że jakby uda nam się to jakby zmultiplikować w tamtym miejscu, gdzie jesteśmy, ale to jakby też zajmie jakby parę lat. Co też pokazuje trochę to, o czym tak mówiła Patrycja, że te projekty to nie jest tak, że my jesteśmy wolni, albo my jakby jesteśmy ślamazarni, albo to tak w ogóle robimy dokładnie i sobie po prostu, nie wiem, nie radzimy. To po prostu zupełnie tak nie działa. I ja tutaj zawsze podaję taki przykład bardzo w ogóle ciekawego startupu. To jest jedyny startup w ogóle, jeżeli chodzi o... To jest jedyny unicorn, czyli jedyna firma, która przebiła sufit wartości $1 miliarda w dziedzinie food waste'u, czyli oszczędzania jedzenia, czy po prostu nie marnowania jedzenia. I ta firma nazywa się Apil i teraz faktycznie jakby ma 2-miliardową wycenę. Zebrała w sumie $750 milionów i firma Apil powstała w 2011 roku. Miała 11 lat jakby na to, żeby w ogóle zbudować taką wartość i tak dalej. Więc nie wiem, no normalnie po prostu jakby przy tych takich overnight success, o tych wszystkich firmach, które tam po prostu o wielkich blockchainowych giełdach, które robią wielomiliardowe wyceny po prostu jakby w ciągu tam 1 roku, no to oczywiście wszyscy tam po prostu pukają się w głowie i mówią, co ty będziesz 11 lat po prostu coś budował. No więc tak to wygląda, to znaczy jakby system zdobywania pozwoleń trwa po prostu jakby rok, potem kolejnych pozwoleń, kolejny rok budowy, instalacji, sprawdzania, bo jakby przy okazji trafia się COVID, potem jest wojna na Ukrainie, okazuje się, że nie ma półprzewodników, potem jakby okazuje się, że nie ma stali, potem jest stala, ale za droga, więc to po prostu to nie są rozwiązania jakby takie software'owe, czy jakby, nie żebym jakby w jakiś sposób deprecjonowała jakby deweloperów, bo to jest po prostu jakby super ważna praca, natomiast po prostu jakby i wszystko jakby w takim realnym świecie, znowu nie chcę ich obrazić, ale w realnym świecie po prostu jakby to wygląda zupełnie inaczej. I u nas jakby ten wpływ, o którym ty mówisz, jakby on będzie jakby widoczny, ale to po prostu jakby wymaga cierpliwości, patrzenia do przodu i jakby jakiejś takiej współpracy w ogóle całego ekosystemu. I za ekosystem nie uważam po prostu jakby koniecznie innych startupów. Dzisiaj jak mówię o ekosystemie, to mówię o regulatorze. Jak mówię o regulatorze, to nie mówię o polskim rządzie, tylko jakby o Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, o jakichś takich konsekwentnych wyznaczaczach trendów. No tak, ale konkretne KPI czy cele można sobie wyznaczyć. Patrycja, ale w przypadku wielu innowacji społecznych jest to dosyć trudne, bo poprawa samopoczucia, no jak ją mierzyć, tak? Jak mierzyć wpływ innowacji społecznych i jak definiować cele? No właśnie to jest trudne zagadnienie, w sensie takim ono jest po prostu wielokryterialne, wielodziedzinowe i jest to jakiś moment, w którym mnóstwo takich prac, które zmierzają do tego, żeby odpowiedzieć na to pytanie, się odbywa. Natomiast to, o czym mówi Martyna, czyli te impact indicators, czyli nie wiem, jest takie narzędzie najbardziej popularne, to jest chyba Iris Plus i właśnie ono trochę tak działa na zasadzie takiej autooceny, jakie ja jako przedsiębiorca będę mieć wpływ i takiego właśnie umówienia się na coś w kontekście, w którym jestem i działam. Są też podejmowane próby, no bo nie ma ani jednego, nie ma i najprawdopodobniej nie będzie moim zdaniem jednego standardu, nie mamy jednej jednostki wpływu społecznego i tak łatwo to raczej nie będzie, więc trzeba sobie będzie jakimiś metodami innymi ekspertowymi z tym radzić. Natomiast jest to obecnie po prostu ogromne wyzwanie. I nie będę miała tutaj jednej odpowiedzi pewnie. To rzeczywiście skomplikowana sprawa. W przypadku projektów środowiskowych wydaje się to prostsze. Martyno, opowiedz proszę, jakie macie dalsze plany związane z Syntoil? To jest jakby praca nad tą instalacją, aby osiągnąć te cele, poszerzanie rynku, czy też gdzieś rodzą się pomysły na nowe rozwiązania, pokrewne, komplementarne? Wiesz co, no my teraz jakby budujemy już tę docelową, przemysłową instalację. Trochę nam to zajęło. Zrobiliśmy to w połowie ze środków Komisji Europejskiej, z grantu i drugą część jakby pokryliśmy pieniędzmi naszych inwestorów. I co potem? Wiesz co, to potem jakby staniemy przed takim bardzo ważnym pytaniem, to znaczy który model biznesowy wdrożyć. Czy my będziemy producentem, czy my będziemy dostawcą technologii, czy może jednym i drugim. I to zależy od bardzo wielu rzeczy niezależnych od nas. To zależy od ceny
ropy na świecie. To zależy jakby od tak zwanego CO2 tax, czy zostanie wprowadzony, czy nie, czy po prostu jakby produkty spoza Unii Europejskiej będą miały dodatkowy podatek za jakby wygenerowane emisje, czy nie będą. Więc nasza decyzja co do tego, w którą stronę pójdziemy, będzie po prostu bardzo skomplikowana. Bo normalnie jakby jak prowadzisz jakiś mniej skomplikowany biznes, no to po prostu widzisz, tu jest sprzedaż, są koszty, po prostu jakby jedziemy. No więc u nas to jest trochę bardziej skomplikowane, więc za jakiś czas trzeba będzie po prostu usiąść i zastanowić się, w którą stronę. Oczywiście mamy te wszystkie scenariusze rozpisane, no tylko musimy po prostu jakby tam dołożyć trochę danych, co oznacza, że ktoś musi podjąć po prostu decyzję o tym podatku. Wiele niewiadomych, jak widzimy, łączy się z innowacjami społecznymi. Patrycjo, a gdzie szukać inspiracji, jeśli chodzi o definiowanie, przygotowywanie projektów związanych z innowacjami społecznymi? Czy są jakieś metody, metodologie, narzędzia, które mogą pomóc kreować innowacje w tej tematyce właśnie innowacji społecznych, definiować je, projektować? Zaraz spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, bo jeszcze właśnie chcę pociągnąć ten wątek, o którym wspomniała Martyna, bo to są jeszcze bardziej właśnie skomplikowane przedsięwzięcia niż te klasyczne, w których po prostu jasne było, że po prostu jedziemy na zysk. Tutaj zaczyna być jakaś naprawdę już bardzo wielokryterialna analiza i bardzo istotnym mi się wydaje, jeszcze istotniejszym, ja mam trochę hopla na punkcie przywództwa, bo tym się zajmuję naukowo, natomiast wydaje mi się, że to jest właśnie taka przestrzeń do bardzo świadomego zarządzania i przewodzenia i do takich bardzo świadomych zespołów, więc jakimś elementem całej tej układanki powinno być też właśnie myślenie o całym zespole, o rozwoju zespołu i rozwoju przywództwa właśnie w takim przedsiębiorstwie, bo też w takich firmach, dla których ważny jest impact, dla których ważne są innowacje społeczne, może też dojść do takiego hiperprzeciążenia działań osób, które w tym są, którym bardzo zależy na tym, żeby pokazać ten wpływ, bardzo zależy na tym, żeby dokonać tych zmian, chcą zmieniać świat na lepszy i więc w związku z tym też trzeba się zatroszczyć o to, żeby ten zespół razem z tym rozwiązaniem się rozwijał w taki sposób harmonijny, żeby po prostu nie spalić tego zespołu, bo za takie rzeczy biorą się ludzie, którzy są właśnie świadomi i którzy bardzo chcą zmienić świat na lepszy. Więc to jest jeden z elementów, o których trzeba pamiętać, rozwój zespołu i takie równomierne rozłożenie sił w zespole. Jeśli chodzi o inspirację, no to myślę, że taką dużą bazą, jeżeli chodzi o startupy, to zawsze TechCrunch i tam dużo można przeczytać różnych rzeczy. Ja myślę, że w ogóle pod tym odcinkiem trochę umieścimy może jakichś takich adresów, które będzie można sobie, że tak powiem, przeglądnąć, żeby zainspirować. Fundacja Ashoka też całkiem sporo rzeczy robi, takich, w których można po prostu zacząć się w tym temacie innowacji społecznych rozglądać i patrzeć mniej więcej, jak to się dzieje i jakoś się zacząć odnosić. Oni też nawet stworzyli taki kurs Impact Investingu, więc to jest coś, co można też temu się przyglądnąć i zacząć nasiąkać wiedzą. Z takich rzeczy, których można przeczytać i osłuchiwać się, to Mirella Panek-Owsiańska całkiem sporo rzeczy robi, więc też może warto w tym kierunku gdzieś tam właśnie czytać i sprawdzać. Myślę, że jeżeli chodzi o podejście do pracy, to różnego rodzaju podejście projektowe, gdzie mówimy o tym human-centered design jest super istotne, czyli po prostu nastawienie siebie i zespołu na to, że tak naprawdę kluczowe jest po co coś robimy i dla kogo coś robimy, więc tak naprawdę rozwiązywanie właściwych problemów jest istotne i jakby ta postawa, jeżeli ludzi przygotowujemy do tego, że tak naprawdę, że ważne jest, żeby mieć taką postawę, że robimy coś po coś, to wtedy cały zespół rozumie to i zaczyna za tym podążać, bo chodzi tak naprawdę o to, że technologia może być narzędziem właśnie do zmiany świata na lepszy. Więc nie wiem, tak jak design thinking czy inne metodyki, które właśnie bazują na tym podejściu human-centered design i
jakby ich zaznajomienie też pomaga właśnie zrozumieć to, dlaczego zajmujemy się takimi ważnymi rzeczami albo nie. Są też modele biznesowe, takie już przygotowane, impaktowe, czyli to są różne modyfikacje modelu Osterwaldera i można je bardzo łatwo znaleźć i zacząć sobie myśleć o tym, że tak naprawdę jest ileś tych strumieni wartości, o których chcemy mówić w tym przedsiębiorstwie. No i tutaj jest takich kilka zmiennych, na które warto zwrócić uwagę, czyli tym elementem, który gdzieś tam będzie inaczej inaczej będzie można skonstruować, to będzie kwestia właśnie samego zarządzania i przywództwa. To też będzie kwestia zastanowienia się, jak wygląda nasz ekosystem właśnie takich partnerów i tych, z którymi współpracujemy, bo od ich postawy też będzie zależała nasza, to jest system. To jest też kwestia decyzji dotyczących na przykład nadwyżki, którą firma generuje, co z nią w takim razie będziemy robić, skoro my mamy kilka tych elementów, które firma się chce zatroszczyć i jak tak naprawdę definiujemy właśnie te społeczne korzyści, ale również jak się to ma do ryzyk, które są z tym związane. Więc na takich 4 elementach głównych te modele się trochę różnicują i można całkiem sporo ich tak naprawdę znaleźć w internecie, żeby zacząć też je oglądać. Coś tu jeszcze sobie zapisałam. No jest też sporo takich stron, które bardzo dają fajną wiedzę, nie wiem, EFPA na przykład NGO, bardzo fajne, 50years.com, bardzo fajna strona. Ja myślę, że po prostu przygotuję dla Państwa taką fajną ściągę, gdzie będą różne ciekawe strony, od których można zacząć i inspirować. I ostatnie pytanie. Dlaczego warto? Dlaczego warto pójść w innowacje społeczne? Martyno. O Boże. Po co ci to wszystko, Po co ci to, Martyna? kobieto? Po co ci to? Idź do korpo. Tak, wiesz co? Po co ci to było? Ja robię rzeczy, dzięki którym po prostu jakby chce mi się wstawać rano i mam po prostu miłe życie. I po prostu dużo bardziej wtedy kocham mojego męża i dużo bardziej po prostu chętniej wsiadam do tramwaju i dużo chętniej po prostu doświadczam miłych rzeczy w weekend i idę w góry i coś. Po prostu jakby ja robię, mam wrażenie, rzeczy, które po prostu mają sens. To w ogóle mam też wrażenie, że to brzmi po prostu jakby bardzo arogancko, no bo przecież właśnie mówię, że po prostu ludzie, którzy pracują dla korpo po prostu nad kolejnymi mediami społecznościowymi, nie mają takiego komfortu, ale wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia wyboru, co jest dla kogo ważne. Więc tak, po prostu jakby pierwsze to jest sens, drugie to jest po prostu jakby to, że ja wiem, że po prostu życie jest na maksa krótkie i trochę po prostu jakby nie podoba mi się, że moje pokolenie, czy nasze pokolenie po prostu jakby zostawi znowu po prostu jakby ziemię trochę gorszą i to jest po prostu jakiś taki proces, który trwa już 200 lat. Więc fajnie byłoby jakby odwrócić cały ten bieg historii za naszych czasów. I chyba trzecia rzecz to jest, wydaje mi się, że w tym sektorze climate techowym są po prostu najciekawsi ludzie. To oczywiście tak znowu mówię ze swojej perspektywy, no bo co to znaczy ciekawy człowiek, ale to są po prostu jakby ludzie, którzy bardzo są szalenie wszechstronni, bo i po prostu jakby interesuje ich energetyka i interesuje ich fizyka, ale też po prostu jakby znają historię i filozofię, bo wiedzą, że po prostu historia lubi się powtarzać, taki żarcik, który jest suchar, ale przede wszystkim po prostu tak, to są, po prostu są też bardzo po prostu międzynarodowi, ponieważ po prostu, wiesz, zmiany klimatu są problemem, jakby, który dotyczy nas wszystkich i jest też to problem, który dotknie każdego niezależnie jakby od jego klasy społecznej, portfela i tego po prostu jaki masz kolor skóry i skąd jesteś i po prostu jakby gdzie się urodziłaś. Więc to jest jakiś egalitarny problem i to mnie jakoś porusza też w ogóle, że po prostu jakby to jest jakaś taka platforma, czyli ten problem, czy jakby te rozwiązania są platformą, które po prostu jakby słuchają wszystkich porówno. Ale wiesz, no, ja też mam po prostu jakby takie bardzo wyidealizowane widzenie tego, ponieważ to jest moje środowisko i uważam je po prostu za ważne i uważam je za ważniejsze od innych. Więc no tak, to więc to czy odpowiedziałam? Dzięki. Misja, Patrycja. Ja zawsze chciałam zmieniać świat na lepszy, a ten świat jest bardzo popsuty. To znaczy po prostu każdego dnia jest coraz więcej, coraz bardziej skomplikowanych problemów i się na to nie godzę.
I myślę sobie, że wiele osób się nie godzi, że to nowe pokolenie Z też się na to nie godzi, w sensie, że chce już inaczej i że nadawanie sensu w ogóle temu, co robimy, a innowacje społeczne są nadawaniem sensu, że to ma po prostu generalnie znaczenie, oprócz tego, że ma za cel po prostu ponaprawianie tego, co zepsuliśmy, chociaż wiele już naprawić się nie da. Ja jestem inżynierką. Studiowałam na przykład na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Studiowałam też na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Ale teraz też działam w obszarze nauk społecznych i po prostu wiem, że dziś wiem, że tak naprawdę no to good tech czy tech for good. No więc moim zdaniem tech for good. To znaczy te dwa światy, nauki społeczne i technologie, one po prostu powinny się łączyć. Ci ludzie powinni współpracować w złożonych zespołach po to, żeby właśnie rozwiązywać skomplikowane problemy. A technologia jest takim narzędziem, które może właśnie spowodować ogromny pozytywny wpływ. To my decydujemy i tak, no my decydujemy, czy pracujemy w korpo, czy poświęcamy mnóstwo godzin na to, żeby robić ryzykowne technologie. I wierzę, że w ogóle każdy ma wpływ. Więc wydaje mi się, że teraz jest czas właśnie na innowacje społeczne, że inaczej tego nie ogarniemy i tak naprawdę niczego nie będzie, mówiąc klasykiem, że technologie mogą nam pomóc w tym, żeby naprawić to, co zepsuliśmy i zamierzam do tego przyłożyć rękę i robić tak dużo, jak w moich siłach, żeby po prostu dołożyć do tego kamyczek. Dziś robimy na przykład taki konkurs, który nazywa się Change It. I to jest konkurs, w którym zespoły studenckie będą pracowały właśnie nad rozwiązywaniem innowacji społecznych, technologicznych, a te zespoły studenckie są złożone ze studentów i Uniwersytetu SWPS i Politechniki Wrocławskiej. Dlatego, że właśnie, żeby zrozumieć tą skomplikowaną materię, po prostu trzeba czasem super interdyscyplinarnych zespołów i połączenia bardzo różnych punktów widzenia. Proszę Państwa, jak widzicie, innowacje społeczne to temat bardzo holistyczny, ale też wielowątkowy. Pomagają nam zmieniać świat na lepsze, ale nieodzownie łączą się oczywiście z rozwojem technologicznym. Myślę, że dzisiejsze spotkanie było dla Państwa niezwykłą inspiracją, ale także zachęceniem do tego, aby podejmować to wyzwanie. Raz jeszcze dziękuję moim gościniom, Patrycji Radek i Martynie Szymańskiej-Sztabie za obecność Dziękuję. i za bardzo ciekawą rozmowę. Dzięki. Dzięki wam, dziewczyny.